Co to, jakieś kable porozkładane? No to nowe. Jakieś czujniki? Witaj na następnej wyprawie. Kurort, na który właśnie patrzysz, był niegdyś perłą gdyńskich sanatoriów i hoteli. Można było odbywać w nim turnusy odchudzające i rehabilitacyjne, mieszkając w pokojach z pięknym widokiem na Zatokę Gdańską. No chyba, że było się mniej zamożnym, no to na ciemny las. Zamknięty w 2005 roku z powodu osuwającej się skarpy, wkrótce stał się opuszczony. Nie spotkamy już tutaj kuracjuszy, ale spokojnie możemy się natknąć na narkomanów i bezdomnych. Sanatorium, pomimo że w opłakanym stanie, jest jednak ulokowane w tak atrakcyjnym i przepięknym miejscu, że warto je odwiedzić. Dlatego zaczynajmy naszą wyprawę. No co panowie, jesteśmy na miejscu, obiekt jest duży, w internecie, jak wszystko w internecie, wyglądał lepiej. Zgadza się. Rozdzielamy się? Ale źle nie jest. Swój klimat to ma, bo jest nad samym morzem, więc jest naprawdę ciekawie, a żeby po prostu to zrobić lepiej, rozdzielmy się jak to zawsze, może jak na horrorach komuś się coś stanie. Ale by było. Ale by było. Ale właśnie z tym widokiem, jak patrzę, to z tego okrągłego budynku, jeżeli to był pokojek, to ktoś miał idealny apartament właśnie. Tam była restauracja. Była restauracja albo jakiś... Tak, tam była restauracja. Tutaj kiedyś nad wejściem jeszcze wisiał szyld. Nie, Ale nie widzę, ma, że już szyld się tutaj nie za ostał. nami są pokoje w Czasowicu. To co, jeden bierze połowę, drugi połowę, a trzeci ten? Restauracja? Restaurację i podziemia? Jeśli widzimy na dachu? Można tak zrobić. No Tak, to co bierze? Ja mogę dać prawą stronę. Ale ja nie chcę tego. Restauracji? No to ty weź. To ja biorę restaurację, no. Podział przez pączkowanie, Łukasz na szamę. A propos szamy, czujecie jak tutaj ładnie pachnie? I nie powiem, że namówiony jestem. Też uważać, tak jak mówiłem, bo tutaj jakąś deską zwykłą, dziura od kanalizacji. No nie tylko rybką, ale dymem jeszcze. No, wydajcie się paliło. I też bardzo możliwe, że spotkamy jeszcze wiele osób, bo dzisiaj jest sobota. Młodzież w takich miejscach po prostu przesiaduje tutaj. Ale tutaj już jest lepiej trochę, powiem wam. Kiedyś w tym miejscu wisiał właśnie szyld. Łukasz poszedł w prawo, a ja pójdę tam. Na razie na zewnątrz. Mamy wejście. Mozaika jaka jest gdzieś na ścianie. No trochę zawalona graffiti, ale generalnie spoko jest. Kawałek wentylacji. O. Tu. Nie działa. Ale pomysł dobry. Tutaj mam fotelik idealnie właśnie postawiony z widokiem na morze. No dobra, no trzeba delektować się chwilą, bo pomieszczenie jest zbyt duże. Tutaj mamy prawdopodobnie kuchnię, która tutaj była. Przynajmniej tak by zgadywało po kafelkach. No i tej windzie spożywczej. Czyli skoro tu jest winda, to na dole pewnie magazyn jakiś był, ale za chwilę. Mam nadzieję, że... I właśnie muszę sobie zaklepać piwnicę, żeby chłopaki przypadkiem nie zajęły. Nie wiem, czy chłopacy przypominali, a ja przypominam. Pamiętajcie o dzwoneczku, jak już subskrybujecie, bo YouTube ostatnio robi różne czary i sami piszecie, że dużo informacji do Was nie dociera o nowych filmach. Ale lecimy dalej. Tam mamy morze, może go nie widać. To dlatego, że dzisiaj jest taka, a nie inna pogoda średnia. Zresztą jest listopad, tu może bardziej. Tu zobaczcie, jest taka mozaika, gdzie prawdopodobnie były dancingi. Tak się zastanawiam, czy autofokus mnie łapie, ale chyba jeszcze łapie. Słuchajcie, właśnie w tym miejscu, gdzie teraz stoję, tu mieliśmy główne wejście, cyk, tymi schodkami. I tu prawdopodobnie, gdzie wejdziemy za chwilę, była recepcja. Natomiast to, co tutaj znajduje się za mną, to było główne patio. W tym miejscu macie takie jeszcze oparcia i ławeczki, które kiedyś były. I wydaje mi się, że właśnie tutaj mogły odbywać się m.in. grille, czy jakieś dancingi na świeżym powietrzu, czy coś w tym stylu. No ale przełączmy się na następnego z ekipy. Ogólnie powstało to w latach 60. Nazywało się to Środek Zdrowie. Pewnie dlatego, że ludzie, którzy tutaj przyjeżdżali na jakieś czasy zdrowotne, kolonie zdrowotne. Jeśli ktoś chciał schudnąć, jeśli ktoś miał reumatyzm, to po prostu tutaj przyjeżdżał. No i leczył się. Też nie chcę chodzić za blisko okien, bo tam nawet, nie wiem, czy uda się dojrzeć.
daleko. Widzicie, chodzą normalnie ludzie. A tutaj jest obok ścieżka, no i niby to jest teren zamknięty. Więc też nie chcę ich denerwować bezpotrzebnie i bezpodstawnie. Zobaczcie, tak wyglądały pokoje. Tutaj możliwe, że była jakaś ścianka działała, choć niekoniecznie. Wielkie okno. Jeszcze. Parkiet, zobaczcie. Nie wiem, czy to ślad po parkiecie został, czy to chyba już po parkiecie, czyli parkiet tu kiedyś był, ale już go nie ma. Tutaj w tamtym pomieszczeniu jest kucharz, okrąg lachu, naprzeciwko morze. Jakieś domki ludzi. No i co, czasowało się, siedziało, piło, chodziło na zabiegi i bawiło się. O, i teraz poczuję się jak penitencjariusz. Usiądę sobie na foteliku, podelektuję się widokiem nad morze. O takiej urbeksy nic nie robiłem. Podejrzewam, że widok z dachu jest jeszcze lepszy, ale bunkrów nie ma i tak dalej. Ale dobra. Wiadomo, że tutaj w tych pomieszczeniach pewnie się mieściło z 200-300 osób. Ta restauracja pewnie jednym hurtem przyjmowała ze 20-30, ale no wiadomo jak to jest nad morzem, no ktoś chodzi na jakieś zajęcia, odnowy, nie wiem, siedzi w pokoju, chodzi na spacery, zwiedza właśnie, siedzi na plaży, więc podejrzewam tutaj to na pewno była oblegana, ale jakoś nie dramatycznie. Dobra, o, mam drabinkę, jest fajnie, trzeba sprawdzić ten magazyn na dole. To moim zdaniem tutaj zostało obsypane, to nie wyglądało tak od samego początku. Po prostu to powoli wszystko się jakby zasypuje. A no tu mogła być właśnie recepcja. Wejdźmy sobie tutaj. Jeszcze słychać jak ktoś jedzie na skuterze wodnym, czy na jakiejś motorówce. Nie wiem czy słyszycie. Tutaj naprawdę niedaleko jest morze. Ej, myślałem, że to jest ten. Myślałem, że to jest, słuchajcie, jeszcze tą lampę włączę, bo czołówka to jedna, ale jeszcze lampę, bo się trochę odbija. O. Myślałem, że tutaj jest przejście dalej do tamtych kondygnacji, co widzicie za oknem. A tutaj to wygląda jak jakiś składzik, który zresztą jest ładnie zasypany. O, tu jakieś półeczki? No jakiś składzik ewidentnie. Widzę, że właśnie jakieś półeczki hajcowało się, bo zobaczcie, że jest drewno, tak jest jak po paleniu. Natomiast tutaj to mnie jeszcze zainteresowało. Wygląda jak jakieś coś do świecy, ja bym powiedział. Ale może... A, wiem na co to jest. To jest uchwyt na gaśnicę. Dobra. Mam jakieś szafeczki. I lecimy sobie już na tą... Tutaj w prawo. Na tę główną kondygnację. Co prawda piwnicę miał wziąć Kuba, ale raczej się nie obrazi. Ciekawe jak oni tu wchodzili w ogóle. Ale okno wybite, trzeba korzystać. A może kuchnia była tutaj na dole, a tutaj tą windą, o której mówiłem wcześniej, dowozili tylko jedzenie. Tam był odbiór, przekazywali go dalej, bo to restauracji tutaj na pewno nie było, bo to jest nie w stylu takim restauracyjnym. Bardziej właśnie wygląda na kuchnię, magazyn. Możliwe, że tam zmywali naczynia. O, tam jest przejście do piwnicy, ale co prawda podzieliliśmy się, ale w sumie restaurację mam obcykaną, więc grucha. Więc chyba po prostu przejdę piwnicą i dołączę do chłopaków. Tutaj mamy pierwsze balkony. Oczywiście wszystkie barierki powyrywane, powycinane i wszystko co było związane z metalem zostało wycięte, żeby można było na tym zarobić. No i jeszcze tam pokażę wam, nawet oddali. Widzicie molo? No właśnie. Dlatego też mówię, że jest tutaj pięknie i opuszczone uzdrowisko w takim miejscu, no to jest
lekkie marnotrawstwo, można by powiedzieć, a nawet nie powiem, że lekkie, to bardzo duże marnotrawstwo. No bo szkoda czegoś takiego. Jestem, jem witaminy i rosnę. W sumie prawda. Przy tej sobie fotel wziął i siedzi tutaj. A propos ludzi, którzy tutaj urzędowali kiedyś, to byli to naprawdę bogaci ludzie. To był taki prestiżowy ten kurort. O, dobra, mam piwnicę. To tu sobie wrócimy z chłopakami. A w tym momencie nie ma tutaj nikogo. Oprócz młodzieży, która się spotyka na piwko. Albo jeszcze jakiś czas temu mieszkali tutaj bezdomni, zrobili sobie skład. Mamy kibelek. Robili sobie skład i też zdarzali się narkomani. W każdym urbeksie musi być kibel. Kibel rozwalony. No ale tutaj był kibelek. Tutaj składzik. Ciekawe, czy ta szafka jest oryginalna, ale wygląda na taki element składowy właśnie w sklepach, magazynach czy w czymkolwiek, więc tu pewnie był magazynek właśnie na żywność, puszki, na cokolwiek, skąd mogli tutaj zabrać i upichcić jakąś rybkę albo inne żarcie. Tu jest wyjście. A co tu mieliśmy? W pierwszej chwili myślałem, że to szyb windy, ale to jest bez sensu z wiadomych względów. Tu jest sufit. A tutaj lodówka? O matko i córko. Lodówka, ale jest w stanie, lekko mówiąc, agonalnym. No w ogóle, jeżeli to są drzwi, to ktoś miał inne... Nie, to nie są drzwi, to jest obicie z zewnątrz. Ale to wyglądało, jakby ktoś z tymi drzwiami wszedł do środka. Ale kawał masywnej roboty. Trochę rur. I tyle, no. Tak trafiliśmy na miejsce, które wydaje się dosyć popularne, sądząc po graffiti. I po tym, że praktycznie tutaj nie ma złomu, jest wycięte wszystko. Tak jak mówiłem wcześniej, ludzie robią sobie tutaj różne imprezy. Ten pokój został doszczętnie spalony. Zniszczony, zobaczcie, że już nawet nie ma ścian działowych. Po prostu wszystko spalone, zrujnowane. Wbijamy na wyższe piętro. Tam słyszałem muzykę, więc już ktoś zaczyna sobotni melanż. Powiem wam szczerze, że co i róż kogoś spotykamy tutaj. Jak wchodziliśmy, to spotkaliśmy grupkę młodzieży. Przed chwilą spotkaliśmy naszego widza, który krzyczał do nas, że pozdrawiam. My również pozdrawiamy, jeżeli oglądasz ten film. Także przychodzi tutaj dużo ludzi, robią zdjęcia, fotografują, a nie też i kręcą filmy takie jak my. Wykończenie standardowe na pewno kojarzycie to już z naszych filmów. Co to jakieś kable porozkładane? To nowe. Jakieś czujniki? Dobra, zobaczymy. Idziemy wzdłuż tego kabla. Ciekawa sprawa. Po co by ktoś wieszał tutaj kabelusz? Tu przechodzi przez ścianę. Tu wychodzi i idzie dalej. Ale tutaj jest syfi. Tylko pytanie po co? Dokąd ten kabel prowadzi? Prowadzi piętro wyżej, a tam jest Konrad. A drugi kabel prowadzi piętro niżej. Lekko zbaraniałem. Bo to... Wiadomo, to jest spalone pomieszczenie, to mogło być tutaj cokolwiek. Szczególnie w piwnicy. Ale ciekawi mnie to. Z ręką na sercu nie mam zielonego pojęcia, co to jest i nie za bardzo chcę się domyślać. No patrzę, puszki po piwie. To wszystko jest okrągłe. Może to, nie wiem, było pomieszczenie, żeby przytrzymywać wino. To jest... Ale tak jak mówię, to jest tylko i wyłącznie moje skojarzenie. Chociaż to chyba trzymają w drewnianych szafach. Jeżeli się mylę, proszę poprawcie mnie, napiszcie w komentarzu. Jeżeli ktoś wie, co to jest, osobiście będę wdzięczny, jak mi to napisze, co to jest, bo sam się zaciekawiłem. No dobra, zbiórka miała być na dachu. Idziemy na dach, tylko jeszcze sprawdzę tę szafkę. Nothing. Siema. Siema. Jesteś sam czy z Konradem? Sam, ja myślałem, że ty z Konradem jesteś. Nie, byłem z kamerą. Patrz, tu jest taki kabel, który biegnie przez wszystkie piętra.
I on cały czas prowadzi na górę. O, zobacz. I nie wiem co to. Wiesz co, możliwe, że właśnie ten deweloper, który tu wchodzi, ma to, no niestety burzyć. Możliwe, że to jest jakieś przygotowanie właśnie. Albo to są czujki według mnie. Tak? Tak, tylko że one jeszcze nie są włączone. No to w idealnym momencie jesteśmy. No. Miejsce, które się przekształciło na taki mały kątek początkującego urbexowicza, żeby sobie pochodzić, popatrzeć. Tak, na pierwszy strzał. Szkoda tylko, że jest tak zdewastowane. W ogóle jeżeli ktoś z Was wybierałby się w jakiekolwiek miejsca, to proszę Was, nie idźcie tutaj po to, żeby niszczyć, tak? Bo to nie tędy droga. A zobacz, te kable tutaj też dalej idą. Coś tutaj szponcą. Natomiast to były chyba te najbardziej ekskluzywne 7 rano, przeciąga się słoneczko. i cyk, prawda? Tylko też były inne czasy, wiesz? Po prostu ten standard był zupełnie inny niż ten, co my znamy teraz. Zobacz, jak tam za tobą ładnie widać. No powiem ci, że jeszcze tam była klimat uroku tutaj. Prawda? Te kable w sumie też tu idą do góry, widzisz? Muszę się odmknąć. No, może na końcu kabla jest kontrakt. A zresztą ten kabel wygląda dziwnie, bo zobacz, przyświeć. On wygląda jak ten. Jeden wygląda jakby był od prądu, a drugi wygląda jakby był od internetu. Taka skrętka, widzisz? No sygnałowy jakby Nie taki wiem, czy był. tylko ostrej złapałem. Taki jak ta... No, skrętka od internetu, ta dobrze końcówka, co nie? Staram się przestraszyć Kubę, jak tu będzie wchodził, bo chyba go słyszę. A ten kabel dalej się tu ciągnie. No, one tak chodzą, wiesz, Czekaj. z każdego piętra. Ty, on na dach idzie. O, tu jeszcze płytki. Co ja z tymi płytkami mam? Ciągle o tych płytkach. No jest przejście na dach, no. Ty, a może na dachu stoi coś, jakiś nadajnik, który jest zasilany? Może. Chociaż jakby tam był z BTS, to by raczej nie zrobili w ten sposób. Albo oświetlenie. Może naprawdę się przygotowują do wyburzenia tego. Ja bym też chciał podziękować jednej naszej widzce, która nam podesłała tą miejscówkę i bardzo ją chciała zobaczyć. Tak więc jesteśmy. Jeżeli wy byście też nam chcieli coś podesłać, to urbexhistory@gmail.com. A propos... niestety nie jechaliśmy przez Bydgoszcz, ale jeszcze raz dzięki za miejscówkę. W ogóle Konrada nie słychać. Może go ktoś porwał. O, jakaś impreza jest, słyszysz? No już nie. Nie patrz, jakie tu są fajne przejścia. Pewnie to jakiś... Taras taki wielki No. w ogóle. Wow. To nawet tutaj płytki były. Zobaczcie, to jest sama góra, nie no jeszcze jest piętro wyżej. Chyba, a nie jestem pewien. Zaczęło wiać, może w mikrofonie być. Takie są z kamieni porobione. I tam za nami dobra impreza jest. Och. Patrz jaki tu jest widok, stary. Mistrzostwo świata, co? No właśnie na tego widoku warto było na ten dach. To molo i z tego co widzę darmowe, bo widok jest przepiękny. Ale W ogóle nasze polskie morze jest super, tak? jest. Zawiesiłem się, ale dowód, że ziemia jest płaska, bo wszystko się zagłębia teraz. Jakby ziemia była okrągła, to by cała woda spłynęła. Widać się za tym płotem. Śledzę was przez całą drogę. Co ty gadasz? Od dołu. Tak? Chyba od drugiego piętra, bo chciałem was przestraszyć. Za każdym razem wy wychodzicie, ja wbijam się do pokoju. Dobra, może przejdą. Idziecie w drugą stronę. Dobra, to ja pobiegłem na górę, stoję. No może przejdą, nie idą. Dobra, schodzę na dół do was. Stoję, wy poszliście schodami znowu na górę. Ja pierdzielę. Ale dobry ninja, tylko wiesz. Odwracałem się, zobaczyłem, że... No tutaj jeszcze nawet nie miałem jak was przestraszyć, bo tam już wcześniej byłem. Tam gdybym mógł tamtędy podejść, to bym stanął za kolumną i bym wyskoczył, a tak. Bardzo mądrze, Konradzie. Bardzo mi się to nie podoba, że chciałeś nas wystraszyć. I teraz ci będę świecił cały czas lampą w oczy.
Nasz turnus powoli dobiega końca. Idziemy teraz na rybkę, fish and chips. Nie będę mówił. Jeżeli wam się podoba to, co robimy, to zasubskrybujcie nasz kanał, zobaczcie nasze ostatnie filmy, pamiętajcie o dzwoneczku, Instagramie i Facebooku, no i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie. Cześć! I ryba.